zanim wyjedziemy na wycieczkę i zanim wyjedziemy z miasta, postanowiliśmy napić się kawy w takiej bardzo, bardzo lokalnej kafejce. Dzień doberek, dzień doberek. Jesteśmy jeszcze w Malaga i udajemy się na wycieczkę. Mamy nadzieję, że będzie super dzień, prawda? No, Jak oczywiście, że nastawienie? tak, no to absolutnie super nastawienie. No to dobrze. No Mimo, że dzisiaj jakoś nie najlepiej spałem, bo krótko i budziłem się, no ale myślę, że to nie przeszkodzi, żeby było fajnie. No myślę, ale najpierw pojedziemy na śniadanko, na targowisko Ore Ore. Które jest tutaj nieopodal i już pokazywaliśmy chyba 2 dni temu, prawda? Mhm. Także miłego oglądania. Zanim wyjedziemy na wycieczkę i zanim wyjedziemy z miasta, postanowiliśmy napić się kawy w takiej bardzo, bardzo lokalnej kafejce. To jest nasz driver, który dzisiaj nas będzie woził. Wczoraj był inny, ale tamten niestety nie miał dzisiaj czasu i tak na szybko zorganizowałem drugiego. Na co dzień jeździ taksówką. Dogadałem się z nim a propos ceny. Cena była ok. Powiedział, że zabierze nas tam, gdzie chcemy. Cały dzień jest do naszej dyspozycji. Pokaże nam jakieś ciekawe miejsca. A tymczasem napijemy się kawusi. Pokażę, jak wygląda okolica. Tutaj obok kafejki sprzedają mięso. Proszę bardzo, można sobie kupić na wagę. Matka może kupić sobie wołowinki, bo jest tanie jak pod halą. No weźmiemy do Warszawy, zabierzemy. Dotarliśmy już na plantację herbaty. Przed nami jest wulkan, ale nie pamiętamy, jak on się nazywa. On jest w tej chwili odrobinę... Proszę? Ardżani? Jakoś tak. Tam możemy iść się napić herbatki. To co, Batka, pójdziemy napić się herbatki? Ale to może jak będziemy Arjuno, przepraszam. Arjuno, wulkan, tak? Arjuno, tak. I to jest... on ma 3339 metrów i jest jednym z wyższych szczytów na Jawie. Ale na razie go za bardzo nie widać. Może za chwilę. A herbatę się napijemy, jak będziemy wychodzili stąd. Okej. O, tam za tym domkiem widać wulkan. Plantacja nazywa się Łonosari. I z tego, co tam luknęłam na początku, jak żeśmy wchodzili, to chyba powstała w 1912 roku. Ale tu jest cisza, spokój, pięknie śpiewają ptaki. No jak, Beatko, na plantację herbaty? Powiedz, co Ci się spodobało? Podoba mi się bardzo ta zieleń tych krzewów herbacianych. Aż bije w oczy. No tak. I to tak można powiedzieć, że plantacja herbaty to jest takie współtworzenie przez człowieka i przez naturę właśnie tego napoju herbacianego. Ależ to pięknie, poetycko powiedziałaś. I tu mnie zaskoczyłaś. Herbata to 1000-letnia tradycja. Tak, tak. Bardzo długa. A powiedz mi, już kiedyś widzieliśmy plantację herbaty w Indonezji, jak byliśmy w 2017 roku. To było w okolicy Bandung. A wiesz, gdzie najwięcej herbaty rośnie na świecie? W Ceylonie. Tak, Sri Lanka. Z tego to ja się orientuję. Dobrze. To tyle. Zaraz Beata pójdzie do fabryki herbaty.
i zobaczy, nagra, pokażemy Wam, jak właśnie robi się herbatę. Jeszcze chwilę jesteśmy na plantacji herbaty, ale już, bo piliśmy herbatę w ogóle, ale wychodzimy. Niestety nie wejdziemy do fabryki, ponieważ trzeba czekać ponad godzinę, więc po prostu no, trochę szkoda nam czasu, bo przed nami jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Także odpuściliśmy sobie Tak. produkcję herbaty. No już myśmy kiedyś widzieli, więc Tak, jedziemy dalej. tak. A tu są jakieś stare maszyny, które kiedyś wykorzystywali do produkcji herbaty. A Jest teraz okej, jest stoją. okej, jest okej. Siedzimy sobie w kafejce. No, taka kafejka, taka trochę restauracyjka. Miał być widok na Bromo, ale trochę tak nie pykło. Ale widok i tak jest przepiękny. Z naciskiem na miał. Miau, Miał być widok na Bromo. miau. Ale zachmurzyło się. Zauważyłeś, że tutaj z reguły jest tak, że ładna pogoda i tak absolutnie bezchmurnie to jest do południa. Tak, a później A później po południu z reguły już tak o Tak. 12, 14, 15 robi się zachmurzenie coraz większe. Na Lombok chcieliśmy, jak byliśmy na poprzedniej wyspie Lombok, chcieliśmy nagrać timelapsa z zachodu słońca. Ale niestety zawsze przychodziły chmury wieczorem. tak. Rano było pięknie, słonecznie, a później wszystko się odwracało. No dobra, czekamy teraz na jedzenie. Tak, dzisiaj taka wycieczka na luzie, nie? Tak. No i dobrze, no właśnie o to nam chodziło, żebyśmy się zbyt mocno nie... Kierowca, nie- który z nami jeździ, nie wziął zbyt dużych pieniędzy. Tam Także siedzi z tyłu za Irkiem. usiadł tak, bo tam sobie chyba pali papieroska, nie? Tak, tak, pali papierosa. No także posiedzimy. Odpoczniemy, Tak, i powoli będziemy wracać. chillujemy po prostu. Jesteśmy bądź co bądź na wakacjach. Jasne. Byliśmy na chwilę w hotelu i teraz wyszliśmy sobie na spacerek. Tak połazić po prostu. Nie, dlatego że mamy cel. Celem jest pójście do salonu masażu, No ale to dopiero później, ale w tej chwili kręcimy się po prostu bez ale celu. idziemy w kierunku salonu masażu. No dobrze, no idziemy, no ale szliśmy tak po prostu, aby sobie iść, żeby popatrzeć. Trafiliśmy na jakąś taką trochę chyba lepszą dzielnicę. Zdecydowanie, tu są wille. Przyzwoicie to wszystko wygląda. Jest ciszej, nie ma tak dużego ruchu. Są chodniki. Mają świetne roślinki tutaj przed domami. Bardzo ładnie wyglądają te rośliny. I zadbane są. To jest pierwsza podstawowa rzecz, że one są zadbane. Tutaj jest kaktusik. Taki malusieńki kaktusik. Tam jakaś jest restauracyjka chyba przed nami. A nie, tam jest guest house. Ale masz rację, na dole jest restauracja. No tak, no to zaraz może tam zobaczymy. Pójdziemy. I szlajamy się dalej. No i dzisiejszy dzień dobiega końca. Jak tam, Batka, wrażenia z dzisiejszego dnia? Fajnie, wszystko w porządku. Jestem zadowolniona. Wycieczka udana? Myślę, że tak. Tak połowicie bym powiedział. Znaczy generalnie udana, tylko tyle, że jak pojechaliśmy wypić kawę z widokiem na Bromo, to nie było widać Bromo. No to tylko tyle. No, ale i tak były fajne widoki. Jak Mimo najbardziej, wszystko. jak najbardziej, że tak. No i cóż, my zmierzamy teraz do swojego guest house'u i jutro zmieniamy destynację. Będziemy w nowym miejscu. Także widzimy się jutro.
kończymy naszą wizytę w Malang. Było pięknie, wspaniale. Dziękujemy wszystkim, których poznaliśmy. Wszyscy byli bardzo sympatyczni, uśmiechnięci. Pomocni. I tak, życzliwi. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo wspominamy. Będziemy wspominać miło. Prawda? Będziemy wspominać miło, tak. Naszą wycieczkę, szczególnie na wodospady. Tak. Tam zobaczyliśmy Była super. wulkan Bromo, było pięknie, wspaniale. Także dziękujemy Malang. Baba, do zobaczenia. Może w drodze się odezwiemy, prawda? Może? Lub w kolejnej destynacji. Trzymajcie się. Pa, pa. A. Idziemy w tej chwili do Beatki. Jest bardzo przyjemnie, miło. Chociaż na nogi zbyt wiele miejsca nie ma. O, już widzę panią Beatkę. Jak tam pani Beatko? Dobrze wszystko. Jak się podróżuje? Super. Puść pana. A miejsce na nogi? Ujdzie, może być. Czy kontrol już była? Nie jeszcze. Cieszysz się, że opuszczasz Malang? Tak, bo wiem, że jadę do fajnej miejscóweczki. Fajnie. No co, to widzimy się na miejscu. Widzimy się. To jeszcze raz, nie wiem czy mówiłem na początku, to chyba najtańsza klasa. Albo jedna z najtańszych. Ekonomiczna tak zwana. Tak, Ale bilety wcale nie są takie tanie. tak. Wbrew pozorom. Tak. W porównaniu na przykład z innymi cenami, na przykład cenami za samolot. Tak. Za samolot można wyhaczyć całkiem tanio, nie? Tak, a tutaj jest dosyć drogo. No ale też nie przesadzajmy, no. Ta podróż ponad 6 godzin kosztuje nas. Pamiętasz? Chyba 305 zł. Sprawdzimy to za chwilę i tutaj podamy w rogu. No i jest 390 km do przejechania a propos. Ale nie mówimy gdzie jedziemy. No nie no, do fajnej miejscówki. Kochani, tak sobie pomyślałem, moi drodzy, że pokażę wam kibelek w klasie ekonomicznej w pociągu oczywiście, nadal jesteśmy. O, tak wygląda kibelek. Powiem, że całkiem przyzwoicie. Ja myślę, że w niektórych tańszych hotelach czy guesthouse'ach kibelek potrafi wyglądać gorzej. O. Kochani, przynajmniej wobec chcielibyśmy ogłosić, że dojechaliśmy do Jogjakarty. Jednego z najbardziej fascynujących miast Indonezji, a zarazem stolicy kultury, sztuki i historii Jawy. Ja tylko bym chciał zaznaczyć, że w tym mieście byliśmy już kilka lat temu, jak przylecieliśmy po raz pierwszy do Indonezji. Dodam jeszcze, że Jogjakarta leży w centralnej części wyspy Jawa. No i cóż, idziemy teraz, próbujemy łapać taksówkę i jedziemy do naszego guest house'u. Właśnie tak wygląda Beatka po 6-godzinnej jeździe pociągiem. Tak? A co ty? Co ty tak mamroczesz coś już pod nosem? Czuję się jak pies Pluto. Czy mam rozumieć, że jesteś padnięta? Całkowicie. Jakoś mnie ta jazda tak wybujała, po prostu wyturlała, że makabra jakaś. To zróbmy tak, chodźmy teraz coś zjeść, napijemy się kawusi, napijemy się kokosa i będzie lepiej. Najlepiej będzie po kokosie. Dobra, Tak, powera dostaniemy po tym kokosie. tak. A jeszcze do pralni musimy iść. No to może tak, no to zjemy coś i pójdziemy do pralni. A tak wygląda nasz pokój na najbliższe 4 noce. Fajny pokoik. I nie będziesz ze mną spał. Nareszcie. Tylko nie gryź tego, bo to się nie da pogryźć. Ja chciałam to zjeść. Dobra kawa? Dobra. No to fajnie, ja wziąłem espresso podwójne, ale boję się, że teraz jak już to wypiję, to się przewrócę. Nie, właśnie staniesz na baczność. Proszę? Staniesz na baczność. No tak. No, niech mnie trochę podstawi. A ja Udało nam się kupić kokosy do picia, chociaż w poprzedniej
destynacji, miejscowości jak byliśmy, to wcale nie było tak łatwo trafić na kokosy, prawda? Znaczy kokosy były za miastem. Kończyło się praktycznie miasto i zaczynały Tak, a się w mieście kokosy. było ciężko. A tutaj, zaraz obok naszego guest house'u, dosłownie parę metrów mamy kokosy. I to tanie. Po 10 000. 10 000 złotych. Napiszemy ile to złotówka. No dobrze, to pijemy, nawadniamy się. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Tak, chciałam pokazać, takie porcje orzeszków są właśnie sprzedawane, takie jednorazóweczki. Tak naprawdę to na jeden gryz. Nie wiem ile to kosztuje, ale chciałam to pokazać z ciekawości, jakie malusieńkie paczuszki są. Ale ja nie jem tych orzeszków, bo Beata mi nie za bardzo daje, bo mówi tak, uważaj na zęby, uważaj na zęby. No to nie jem, no. Jesteśmy na ulicy Malioboro w Jogjakarcie. Jest to najsłynniejsza ulica tego miasta, która tętni życiem, tętniące życiem targowisko, lokalne jedzenie, pamiątki, uliczni artyści, rękodzieło i to wszystko jest otwarte dla turystów, dla lokalsów. Tutaj jest właśnie najwięcej ludzi, najwięcej spacerowiczów. My przyjechaliśmy do Jogjakarty, bo Jogjakarta nas urzekła poprzednim razem. I w sumie tak naprawdę to najbardziej urzekła nas właśnie ta ulica. Chociaż inne rzeczy też nas urzekły. Ale Ja myślę, że całe miasto jest niezwykle klimatyczne. tak, no tak jak mówiłam wcześniej, no to tak naprawdę to jest taka stolica Jawy, taka kultura, sztuka, historia. To wszystko tu jest zawarte. Ja myślę, że przez najbliższe 4 dni będziemy tu przychodzili codziennie wieczorem, a może nawet nie tylko wieczorem. Tak się może zdarzyć, że nie tylko wieczorem. O, z reguły się uśmiechają, ale nie wiem, czy widziałaś, Bartka, tamtą jak pokazałem, to ona od razu mi kasę Tak, pokazała. widziałam, pieniądze. mamy, tak. Za zdjęcia. No. Tutaj po prawej stronie z reguły to są sklepy, po prawej i po lewej, restauracje, a w niektórych miejscach bym powiedział takie bazary głębi, prawda? No tak można powiedzieć. Ale trochę bardziej takie lepsiejsze sklepy są po naszej lewej, a tutaj tak trochę jakby gorzej po prawej, ale to tak Ja sobie pomyślałem, że my w tamtą stronę pójdziemy tą stroną, a będziemy wracali drugą stroną. dobrze, wszystko jedno. I pierdut było. A tutaj dzieciaki jak przewrócą się, to przeważnie się śmieją. No i to miasto słynie z batików, prawda? Tak. Można O, kupić tam nawet tutaj nie są batiki. Batik, dobrze mówię, Bartka? Batik. Ale to też trzeba uważać, no trzeba się tak naprawdę znać. Ja na przykład się kompletnie na tym nie znam i można kupić totalną szmirę, nie? Także byłoby to ryzykowne, gdybyśmy my kupili taki batik, prawda? No myślę, że by było ryzykowne. To nie są jakieś duże pieniądze, znaczy inaczej. Właśnie te oryginalne batiki to są drogie, a te bardziej takie szmirowate, no to już jest duża różnica w cenie. No i koniki, bo tutaj są takie bryczki z konikami. Szkoda koni. Ryksze, takie motoryksze i ryksze takie napędzane siłą nóg, w sensie rowery, prawda? O, nie? usiądziemy sobie na chwilę, Bartka? Usiądziemy. No to chodź, zapraszam. To jeszcze zawiążemy buty, A Ilkowi buty zawiązamy. To może się pokażemy. że żyjemy. To Tak. my, halo, to my. Jeszcze jesteśmy w dobrym stanie. Ale ja już taki jestem, trochę przemielony przez maszynkę. No, ja też jestem przemielona przez maszynkę. Hello! No, jak tak się jak- uśmiecha To dziewczyna. tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze w hotelu, co mówiłam, że jestem jak pies Pluto. Tak się czuję. No dobrze, ale nie poddajemy się. Nie, Nie absolutnie. musimy, że tak powiem, jakoś intensywnie zwiedzać Nie, Malioboro. Możemy to robić na luzie. ale chętnie tu przyszliśmy. Bardzo. My dlatego wróciliśmy do miasta Jogjakarta, bo to jest pierwsze miasto, do którego właśnie wróciliśmy, będąc
w Indonezji, w sensie, że wróciliśmy, bo właśnie w Jogjakarcie byliśmy kilka lat temu, będąc w Indonezji. Do tej pory zwiedzając Indonezję na obecnym wyjeździe, to teraz po raz pierwszy powtarzamy miasto. Jeszcze jedno powtórzymy i potem Polandia. Tak, Polandia. Dlaczego mówimy Polandia? Bo w Indonezji nie mówią Poland i tak dalej, tylko najczęściej się słyszy właśnie Polandia. Polandia. I jeszcze się słyszy bule bule. Czyli biały. Tak, to też jak najbardziej, ale ja bym powiedział, że najczęściej to się słyszy na hasło skąd jesteśmy, my odpowiadamy, że Polandia, to co słyszymy? Lewandowski. No chociaż zaskakują nas czasami, no, ale to dużo, w wielu państwach tak jest. Na przykład jak słyszą nasz język, to mówią Rosja. Rosja albo Rosja. No to my mówimy, że nie. Więc to tak, no dla nich to jest takie podobne, nie? Te języki są podobne. No chyba tak, ale my, że tak powiem, zaprzeczamy stanowczo i natychmiast. Bardzo stanowczo. Hello, mister. Hello. Idź się najedz, mister. Mamy dobre jedzenie, mister. Krakow, Hello, Yes. mister. Hello. Warsaw. Say thank you very much. Dziękuję. 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 Jest. And Proszę, slowly, już po polsku, dziękuję. pomalu. Pomału. Jest. Your president pomału. Ile people to Komorowski. A wrót głowy. Nie wiadomo, co wybrać. Dzień dobry. Ja już się zdecydowałam, Tak? No to powiem szczerze, że męska decyzja była, tak? ale można spróbować. Chyba smaki dają do spróbowania. Aha, czyli nie to, że w ciemno. Tak. A co znajomo spotkałaś Bartka? Tak. Smacznego. Smacznego. Nieczęsto tu można spotkać Polkę. Tak. Ale tutaj wracając do lodów, no jest po prostu szaleństwo. Naprawdę nie wiadomo, co wybrać. Sorry. Wcinamy lody. Jak bym- Ci smakują? Ja bym powiedział, dobre. Nawet bym powiedział bardzo dobre. Tylko za późno włączyłaś kamerę, bo ja już prawie nie mam. Zjadłem. Upierniczyłem się jak świnia. No może nie aż tak, no. Ale porcja Nie była dramatyzuj. pokaźna. Smaki, jakie ty mi wziąłeś smaki, żebym nie pomylił? Jaki sorbet był? Sorbet z mango, tiramisu i czekolada z orzechami. Bardzo dobre. Naprawdę. A ja mam truskawkowe, mango, jakieś owoce jagodowe, a nie pamiętam. Cena? Za te dwie porcje, duże, naprawdę duże te porcje, zapłaciliśmy 100 000 rupii. No tak. No dobrze, to na końcówkę życzę Ci smacznego. Dziękuję. Zapraszamy na kanał MRC Wipodruzi.